Cześć, witajcie na kanale Ela Rękodzieło. Witam Was Elżbieta i jak już możecie zauważyć, otwieranie paczki od Beatki. Będziecie mieli tutaj na dole napis z jakiego kanału. Żałuję bardzo, że Beatka na kanale nie pokazuje swoich prac, bo naprawdę dziewczyna przyzdolna. Jak otworzyłam paczkę, bo jak widzicie, nie mogłam się doczekać. Byłam zachwycona tym, co ona mi tutaj włożyła, ale po kolei. Paczuszka przyszła zapakowana w ten papier, bo jak już Wam wspomniałam, oczywiście musiałam otworzyć. I od razu stwierdziłam, że Beatka zadbała o to, żebym miała nowe papiery do junk journali. Beatko, fantastyczne. Papier, w który była opakowana paczka, to jest papier szary, w takie pomarańczowo-czerwony, taki piękny pomarańcz, taki ceglasty troszkę, w ważki i w liście, więc bardzo, bardzo mi się podoba. Widzicie, przepiękne ważki. Wykorzystam nawet to, że tutaj jest folia przezroczysta, którą była opakowana paczka, bo właśnie o to chodzi, żeby w junk journalach było widać, że my wykorzystujemy to, co mamy. Są grzybki, kwiatuszki, jakieś ćmy. Cudowny papier. Naprawdę jestem tym papierem zachwycona. I to jest dosyć duży arkusz, więc będzie do, już wiem jakiego, junk journala przyrodniczego, flora i fauna, coś takiego. Widzicie? Już mam inspirację. W drugi papier, w który były opakowane niektóre paczuszki, a ja oczywiście nie wytrzymałam i musiałam otwierać bez Was, to był też papier szary, w podobnym stylu, ale już z elementami roślinnymi, tak? Czyli różnego rodzaju roślinki, jakieś ziółka, listeczki. To jest podobne do tego, pamiętacie? Kiedyś pokazywałam chlebek. Tak mówiliśmy, taka trawa rośnie i mówimy na nią chlebek. My to jedliśmy, jak byłam mała. Teraz oczywiście we Wrocławiu z trawnika tego jeść nie będę, no bo nie będę się narażała na nic. Ale jak byłam mała i się biegało po łąkach u mnie w miejscowości, to taki chlebek jedliśmy. I taka nazwa jest też gdzieś w internecie tej roślinki. Sprawdzę, jak się naprawdę nazywa i też tutaj Wam napiszę, co to za roślina. Chyba maki, liście, naprawdę cudowny papier i tych papierów też mam kilka. Tu chyba jeżówka, ta roślina, też robiłam z nimi kartkę. Z takim kartka jak stara fotografia, coś takiego. Dobra, to tyle o papierach z opakowania, bo teraz zaproszę Was do zaglądania do środka. Wyjęłam już z papierów też, żeby tutaj nie szeleścić. Jak widzicie, żeby ująć tą całą paczkę, no to tutaj widać co nieco z boku, ale mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. Zaraz zmienię kadr i będziemy oglądać po kolei rzeczy, które się znajdują w środku. Cieszę się bardzo, że po odbiór paczki poprosiłam, cieszę się bardzo, że o odbiór paczki poprosiłam mojego syna, bo przyszły mi też papiery takie 250 i 160 gram i ta paczka. I Beatka mi napisała, wyślę Ci drobnostkę. A ta drobnostka ważyła, no czekajcie, ja gdzieś tutaj mam gabaryt A, no nie ma wagi, ale ja myślę, że z 3 kilo to na pewno. Beatko, jeszcze raz z całego serca bardzo Ci dziękuję za ten drobiazg, naprawdę drobiazg. I przechodzimy do oglądania paczki, do otwierania, to znaczy otwartej paczki i do przeglądania jej zawartości, bo naprawdę muszę pokazać to, co Beatka tworzy, żeby zachęcić ją, aby stworzyła bloga, bo być może ma, a ja nic nie wiem.
chociaż zaglądałam do opisu kanału u niej i nie ma odnośnika, linka na blog. Może się Beata pochwali, że faktycznie gdzieś na Facebooku, na Instagramie ma i pokazuje swoje prace. I chociaż ja nie mam Instagrama i Facebooka, to jeśli będę mogła zajrzeć, to będzie publiczne, to ja chętnie będę podglądała. A ja tutaj zachęcę Was też do pisania komentarzy, żeby Beatkę zachęcić do pokazywania tego, co ona tworzy. No dobra, koniec ględzenia, bo mija już 5 minut, a tu się nic nie dzieje. Otwieramy otwartą paczkę, ale content na YouTube'a. Otwieramy otwartą paczkę. Taki będzie tytuł. A co? Zacznijmy od rzeczy dużych, czyli duże bloczki 30,5 na 30,5 i Beatka mi wysłała tego, no troszeczkę, bo papierów takich, nie, tu mi się będzie trzęsło, chyba, chociaż ten stół jest stabilny, no już trudno. To jest seria Craft O'Clocka, jak widzicie, Hello Beauty, witaj piękna. Bardzo, bardzo fajna, taka pastelowa, z różyczkami, idealna na zrobienie albumu ślubnego. I słuchajcie, Wy doskonale o tym wiecie, że ja nie kupuję nowych kolekcji, bo naprawdę nie mam gdzie tego trzymać. Dostaję od Was trochę papierów. Papiery kupuję przecenione, które gdzieś są właśnie w ulubionym 13 Arts, w innych sklepach, które mam we Wrocławiu, gdzieś stacjonarnie, czasem w Action, ale już teraz w Action naprawdę nawet nie zaglądam do papierów, bo jakoś tak, no już nie kupuję tam żadnych sklepowych rzeczy. Dla mnie już ten sklep troszeczkę podupadł w tym temacie, przynajmniej ten mój. Ale te stare kolekcje, których Wy już nie chcecie wykorzystywać, a ja mam, wykorzystuję też z moimi seniorami do pracy. Zanoszę, wycinamy, tworzymy kartki, ponieważ wiecie, jak się ma 20 kilka osób, no na przykład w listopadzie wśród moich klientów mieliśmy aż 10, którzy w listopadzie obchodzą urodziny i każdy z nich dostaje zrobioną przepiękną kartkę. Kiedyś robili sami dla siebie te kartki, tak? Narobili mnóstwo kartek. Teraz staram się zrobić kartkę im sama, żeby była niespodzianka i nie wiedzą, jaka kartka, jaką kto dostanie. A po drugie, no mamy tyle innych rzeczy do robienia, że już czasu by im brakło, bo nie są tam cały dzień, tylko kilka godzin. I naprawdę się starają mimo swoich niesprawności, niedogodności, tego, że nie dowidzą, nie usłyszą, mają już słabą motorykę. Naprawdę jestem pełna podziwu dla nich. Więc tak, kolekcja Hello Beauty. Witaj piękna. Cała kolekcja. Wykorzystam pewnie album. Tu jest kolekcja, wydaje mi się, że to jest kawałek z Actiona, ale ja nie jestem pewna, bo ja się na tych kolekcjach nie znam. Ale wiecie, te brokatowe motylki, więc fantastycznie, Beatko, cudne. Tu jest przepiękny papier, który ja uwielbiam. Dla mnie taki kuchenny jest trochę ta kratka. Ja uwielbiam takie krateczki. I zobaczcie, w cytrynki, w kwiatuszki. No idealne na zrobienie przepiśnika. Kolejnego przepiśnika. O, naprawdę. I też wydaje mi się, że to są z Actiona. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Deseczki. Kto nie lubi deseczek? Wszyscy lubią deseczki. Mam już ich trochę. O, jaka piękna róża. Więc tu mamy deseczki. Nie będę tak Wam wszystkiego pokazywała, bo Wy już te kolekcje pewnie sami znacie. Znowu tutaj ten na przepiśnik. Tak, to jest kolekcja z Actiona. To już teraz poznaję, bo coś podobnego kiedyś sobie kupiłam, ale trochę w innym klimacie. Także to są duże papiery. O, zobaczcie, jaki będzie piękny przepiśnik na drinki i słodkości na lato. Bo wiecie, że ja nie robię przepiśnika na nie wiadomo co. No, dobra, to są duże papiery. Co mi się tu wybrudziło? Dopiero co myłam stół.
Dobra, widzicie, ile kurzu? Ale to chyba z tego papieru z paczki. Następnie Beatka dorzuciła mi mnóstwo papierów, takich połóweczek z Craft O'Clocka, do wycinania. Cudowne, jejku, jak ja lubię takie słodkości. To jest Alchemy of Art. Uwielbiam tą kolekcję. Ostatnio z niej coś robiłam. Znowu jest Craft O'Clock. Tak? Proszę bardzo, jakie piękne wianuszki z Craft O'Clocka. Te na karteczki do wykorzystania, nawet na Wielkanoc. Takie wow, popołudniowy spacer. Oj, Beacio, no wiesz, ja to uwielbiam, takie stare wagi. Boże, obdrapane kanki, stare walizki. Zachwycona. To gdzieś też mam. No także widzicie, do wycinania, dziecięce. Naprawdę Beatka mi wsadziła tego ogrom. Ja sobie posegreguję, powkładam do tych moich kartek, które mam i na pewno też wykorzystam każdy skrawek. U mnie się nic nie może zmarnować. Część pójdzie do Junk Journali, część na karteczki. Dziękuję. Teraz przechodzimy do trochę mniejszych rzeczy. Teraz jest bloczek 2×18. To jest chyba 20×20, tak mi się wydaje. To jest firmy, nie znam, nie wiem, ale zobaczcie, idealny do Junk Journali. Matko, do Art Journali. Ale inspiracji, nawet do zrobienia albumiku, takiego kobiecego. Takiego trochę retro. Wow. Wow. Te papiery. Ja oglądam teraz pierwszy raz ten papier. Jejku. Uwielbiam. Ta kolorystyka. Och i ach. No zachwycona jestem. Zachwycona. Te róże takie delikatne. Błękity. Naprawdę cudowna kolekcja. Muszę sobie przeczytać. To chyba też było w Action kupowane, ale ja tego nigdy nie widziałam u siebie. Nie wiem. Podejrzę, wpiszę sobie, chyba że wy mi szybciej napiszecie w komentarzu, ale przepiękna kolekcja, wystarczy na album. No i małe bloczki. Małe bloczki, wiecie, te, które tak się niby nie lubi, bo nie wiadomo co z nich zrobić. Ja mam ich całą półkę i postanowiłam też już je wykorzystać, żeby nie leżały. No i tu są różne kolekcje. Jest kolekcja tutaj ten Morning Dreams z Craft O'Clocka. Fantastyczna. Są różne te deseczki. Zobaczcie, ile deseczek. Jest kolekcja Scrap Boysów. Industrialny romans. Trochę mi, słuchajcie, lubię niektóre papiery Scrap Boys. Niewiele ich miałam i uwielbiam, ale dla mnie jest kolorystyka taka trochę przytłaczająca. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Ciemne, zobaczcie. I te żółcie gdzieś tam, jakoś tak nie bardzo, niby industrialne, stare, postarzałe, ale te róże na przykład takie trochę mi, takie trochę, nie wiem, no na przykład te róże mi się w ogóle nie podobają. Nie wiem jak wam, ale dla mnie to jest taki oczopląs. Jeśli to było bardziej pastelowe, takie wyszarzone, no na przykład to jest super. Ta korona z tym gotyckim napisem wygląda wyśmienicie. Ale reszta, no ale pewnie do czegoś wykorzystam. No i tu jest znowu Spring, tu był Morning Dreams, tu jest Spring Morning Dreams, tak? No i jeszcze takie pozostałości Retro Vape. I znów do przepiśników. Także tak rzucę wam, tutaj jest jeszcze jakiś z różowościami, tak, takie różowe, no to takie walentynkowe może wezmę i kartki walentynkowe w pracy zrobimy. Tak, to będzie na kartki walentynkowe do pracy. Więc proszę bardzo, tyle papierzysków, malutkich kolekcji, tak? Dobra. Kolejne
takie małe dodatki. O, jakie słodkie. Słodziutkie. O, Beaciu, tu jakieś powycinane słówki. Proszę, o. I to już jest... Ostrość poproszę. No. Aha, ostrości nie złapię teraz, bo miałam zmniejszony obraz. Uj. Czekajcie, ostrość teraz, o. No i to już jest mój styl, tak? Stara gazeta i pastelowe róże. Od razu inaczej wyglądają niż te żółte na tym takim ciemnobrązowym tle. Zobaczcie, naprawdę to już jest inaczej dla oka, tak? I tu mamy jakieś takie hot czokolad, kakao, o proszę, czyli do tego przepiśnika z czekoladkami, napojami, cudo. I tu jeszcze dostałam takie małe karteluszki, cudowne. Już właśnie się zastanawiam, jak je wykorzystać, ale na pewno trafią do Junk Journali, idealne, do Art Journala, cudowne. To jest chyba z kolekcji Karoliny, tak? Tak mi się wydaje, bo miałam duży bloczek tego, więc sobie dołożę. Beatko, ojejku, jakie słodkości, ojojoj, to ląduje w skrzyneczce cuda, cudawianki. No i, aha. No i dobra, i zaczynamy od dodatków, prezentów, które Beatka dorzuciła od siebie. Nie oglądałam, wyciągam przy Was i zaraz zobaczymy co. O, mam takich trochę i już mi się kończą. Używałam je do Junk Journali, na przykład Eni kombinuje z papierami. Ma chyba trochę tam na brzegu tego barokowego, chociaż nie pamiętam już dokładnie. Tu są kaczuszki do kartek, czyli te naklejki, biedroneczki. Biedronek nie miałam, małe i duże biedronki, proszę bardzo. Duże biedronki i małe. Guziczki, super. Tu są znowu te z gąskami. Tutaj są te same, co te czerwone, tylko w różu. O, proszę bardzo, jakie fajne, takie trójkąciki, takie ostrosłupy. Fantastyczne, w takim żółtym odcieniu. Znowu mamy klamerkę i dwie szpulki. No i kamę, popatrzcie, ja sobie kupiłam wycisk do kamei, tak? A tu są kameje metalowe, więc na pewno też w jakimś Junk Journalu wylądują. Fantastycznie. Odsuwamy na bok, bo czekają kolejne rzeczy. W białej kopercie włożona była karteczka dla mnie, zrobiona przez Beatkę. I jak wyjęłam od razu, to zrobiłam tak. Oh my gosh, ojej, jaki piękny. O Boże, Beato, w moim typie. Skąd Ty wiesz, co ja lubię? Jak Ty się tego dowiedziałaś? Beata, sztos. Zobaczczcie. Fantastyczna. Na czarnym tle, podbicia, ta ćma. Wow, no po prostu cudowna. No i nie ma logo Beatki, no nie ma. Tu jest liścik dla mnie i kartka jest taka, że ja mogę ją wykorzystać, ale jak ja ją mogę wykorzystać, jak ona mi się tak bardzo podoba. Taka jest cudowna, taka naprawdę przepiękna. Nie, ja ją sobie zostawię, Beatko. Najwyżej jak umrę, to moje dzieci będą wyrzucały. Nie pozwolę. Napiszę, że to mają gdzieś tam na jakiś jarmark dla chorych dzieci. Tutaj mam paczkę, której jeszcze do końca nie rozpakowałam chyba. Nie, rozpakowałam, ale będziemy rozpakowywać razem, więc mam znów kolejny papier do Junk Journala. Odplątuję. O, jest. Odwiązałam. Dobra, papier plus do papierów. I zobaczcie, co tu jest w stylu Elżbiety.
Cudowne papiery, właśnie te takie journalowe, postarzałe, z pięknymi kwiatami, jak to jest dokładnie wykonane, precyzyjnie, co do milimetra, wycięte. Beato, ty pokazuj to wszystko, bo żal, żeby ludzie tego nie zobaczyli. Naprawdę, ja cię uduszę. Gnieciuszek. Zobaczcie, jaki piękny gnieciuszek, kolorystycznie dobrany do czekoladownika. Tak, czekoladownik, a w środku czekolada. Pozwolicie, że czekoladę wyjmę, chociaż pewnie jest przepyszna, a oddam mojemu synusiowi, albo będzie do kawki, jak ktoś przyjdzie, bo ja czekolad raczej nie jadam, chociaż czasem raz w roku rzucam się i zjadam całą. Ale schudłam już 2 kilo i trzymam się dalej diety. Haha, to znaczy się może i nie diety, tylko wiecie, ćwiczę na rehabilitacji i od razu widać efekty. Trochę ruchu i od razu. Chociaż ja w pracy naprawdę robię kilometry. Ale co taki ruch gimnastyczny, to ruch gimnastyczny. Ja sobie tutaj coś schowam, nie czekoladę. Ja sobie tutaj schowam jakieś naklejki albo coś i będę w tym trzymała. I jak będę robiła junk journal, to będę otwierała, wyciągała i każdy będzie widział. Tak, Beatko ląduje do organizatorów moich na przydaśki. Czekoladownik też może być na przydaśki. Cudowny, fantastyczny. Ja chyba macham tym obrazem jak zawsze, ale jestem tak podniecona, tak podekscytowana, że wybaczcie mi dzisiaj te latanie rękami, kartkami. Boże kochany, no naprawdę jestem zachwycona. Okej, to kolejna rzecz od Beaty. I ja już też ją rozpakowałam. Pokażę wam tak. I gnieciuszek. Nawet 2 gnieciuszki. Znów kolorystycznie dobrane do całości. Taka zgniła zieleń i taki postarzały biel. Zobaczcie. Cudownie wykonane. Naprawdę narożniki. Ja wam powiem, że ja uwielbiam precyzję. Chociaż nie zawsze ta precyzja jest dobra, ale to jest sztos. I tak wam pokażę tą czekoladę, zabiorę. I zobaczcie, to jest przepiśnik od Beatki. I Beatka mi napisała, że wzorowała się na tutorialu albumu z kanału Kolor i Kropka, który ja też obserwuję, ale ja mało wchodzę ostatnio, bo jak wam pisałam, końcówka roku w pracy jest dla mnie bardzo taka dynamiczna, a po pracy zaraz po ponad godzinie jazdy wysiadam kilka przystanków od domu, lecę na rehabilitację i wracam do domu dosyć późno i najczęściej już nic nie robię, więc zostają mi tylko weekendy, a weekendy wiecie jak to dom, pasje własne, spotkania z przyjaciółmi, więc muszę nadrobić zaległości. Przepiękny, prosty, uwielbiam takie albumy i prace, gdzie okładka nie jest przyładowana, gdzie można spokojnie na płasko włożyć na półkę i o nic nam nie haczy. Takie są najfajniejsze. Nie lubię takiego przeładowania formy nad treścią, tak? Nie. To musi być proste, żeby każdy, kto tworzy, wiedział, co gdzie, jak ma otworzyć, co gdzie ma wkleić i wpisać. No i to jest taki typ folio, troszeczkę, proszę, taki duecik, otwierany z 2 stron na klapeczki, piękne klapeczki, poprzyklejane elementy, kubeczki, serduszka, Jezu, cudowne. Beaciu, ja muszę to tak pokazać, żeby było widać. No i tak, po otwarciu pierwszej na magnesik, już wam mówiłam, lubię ten dźwięk, otwieramy i mamy kieszonkę, pięknie ozdobioną takimi tagusiami, a w kieszonce mamy wykonane z tego, co ja najbardziej lubię, czyli z takich papierów, tak, i tutaj są właśnie przepisy kulinarne, tak, na cookies, piser, ginger, tak, o, ten mój angielski, ale
To jest pewnie kartka z jakichś papierów skrapowych właśnie z tej kolekcji i tam takie przepisy na tle są wydrukowane. Wygląda to przecudownie, więc tu jest taki taguś, tu jest kopertka i to wszystko wsadzone było tutaj do kieszonki. Tak, to na tej stronie jest kieszeń. Teraz otwieramy kolejną część. Może tutaj już zamknę. I tutaj mamy kolejną klapeczkę. Proszę bardzo. Piękna. I po tej stronie mamy otwieraną klapkę. Tu możemy sobie coś wkleić. I znów mamy kieszonkę ozdobioną filiżankami i taguś. Sprawdzam, czy jeszcze coś tu jest. Tu jest, no to widzicie, ta klapka to jest jeszcze w kieszonce. Aha, o, proszę bardzo. Tak, tu jest kieszeń. Między tą częścią a tą Beatka zrobiła kieszonkę i tu się wkłada właśnie coś, co jest klapeczką. O, no dobra, doszłam, żebym niczego nie pominęła, bo wiecie, tych schowków jest tyle. Dobra, to jest ta klapka. Teraz mamy kolejną klapeczkę, piękne, koronkowe. Ukryta jest tu kieszonka, taka kopertka. Fantastyczny pomysł. Świetnie to wygląda. O, biorę, czy to jest, ale tak, to już jest sklejone. I tutaj też mamy, wyjmę coś, czekajcie, stąd wyjmę tagusia jednego, żebym mogła mi wkładać. I tutaj mamy kieszeń, kolejną kieszonkę, stara waga, pięknie ukryty magnesik. Cudnie. No dobra, to część lewą mamy obejrzaną. Idziemy do części prawej. W części prawej klapeczka zamyka się od dołu. Hops, a pięknie ozdobiona. I mamy klapki. Klapka jedna w górę i to jest też właśnie włożone do kieszonki. Zobaczcie, tu między tymi warstwami jest kieszeń i to po włożeniu robi nam klapeczkę. Czyli taką, o, klapki. Tu mamy klapkę i tutaj mamy znowu, to się wkleiło. Czy to tak jest wklejone? Chyba jest wklejone, nie chcę rozrywać. Mamy kieszeń i mamy tu taką kieszonkę. To jest chyba wklejone, bo się trzyma. Tak, nie będę odrywała. Tutaj mamy i tu możemy chyba coś podsunąć. Oczywiście, że tak. Już trochę się na tym znam. Kiedyś się nie znałam, nie wiedziałam jak szukać. Dobra, więc tutaj też możemy włożyć przepis, zdjęcie z gotowania, tak? I co tu mamy dalej? Aha, to zamknijmy na razie może to tak, żeby się nam nie oderwał. I znów mamy po tej stronie klapeczkę, zamknięcie i klapkę. I tutaj znów mamy kieszeń z tagusiem i z małą kopertką. Cudowne, naprawdę. I ta kolorystyka, ta zieleń, beże. Ach, jestem. No i po tej stronie tutaj mamy znów klapkę i klapkę i klapkę i kopertki na klapkach i kieszeń. I piękne koperty. Cudowny jest ten z przepisami papier, naprawdę. Ile to pracy, ale jaka precyzyjna. Ja się tak patrzę naprawdę, że te bigowania, naklejania, te przestrzenie. Beatko, to jest tak precyzyjnie zrobione. Tak dobrane są te papiery pięknie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę, dziewczyno, ty pokazuj, co ty tworzysz, bo to naprawdę warto pokazywać takie rzeczy, inspirować innych. Niech cieszy ich oko. Dobrze, schowam tutaj sobie tego tagusia, którego wyjęłam. Był gdzieś tu, tak. O, zamykamy. Boże kochane, ile to pracy. Cudownie wygląda, zobaczcie, sklejone, nigdzie się nic nie odkleja. Ach, żebym ja tak potrafiła. No ale cóż, nie każdy jest taki przezdolny, każdy robi to, w czym się czuje najlepiej, tak? Wszystkie moje prace tu od Beatki pokażę Wam wszystko w jednym miejscu, żeby Was zainspirować, zachwycić, pokazać, żebyście napisali do Beatki, że ma otworzyć kanał albo bloga, albo się pochwalić, że już ma gdzieś jakiś social media, bo
Beatko, ach i ojejku, jejku, ja z całego serduszka, naprawdę, dziękuję Ci przepięknie. Patrzy się, czy już wszystko. Tak, wszystko Wam pokazałam, co było w paczce. Także widzicie, paczka nie była malutka, to nie był drobiazg, to było naprawdę ogrom prezentów, dodatków, które mnie bardzo ucieszyły i które postaram się jak najlepiej wykorzystać. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, którzy doszli do mnie. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, i te miłe, i te czasem mniej miłe dla ucha, oka, ale które są potrzebne, bo właśnie te komentarze, które nas trochę krytykują, które nam wytykają błędy, pozwalają nam się rozwijać, pozwalają nam spojrzeć na siebie takim okiem trochę pokornym i powiedzieć: ty wiesz co, faktycznie ten ktoś ma rację, się weź i ogarnij i zrób to trochę lepiej. I to nie jest powód do tego, żeby się gniewać i obrażać, tylko po prostu to jest powód do dumy, że ktoś obejrzał dokładnie film, wyłapał błędy i nam je wskazał. A czy to powiedział w miłych słowach, czy nie, to już nie mi oceniać. Niech zostanie dla nich. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za czas, który poświęciliście mi dzisiaj. Dziękuję jeszcze raz Beatce i zapraszam Was do komentowania, żeby zachęcić Beatę do pokazywania. Bardzo, bardzo Was serdecznie pozdrawiam i życzę miłych dni. Do następnego spotkania. Pa, pa!